rises, way hey, and up she rises, way hey, and up she rises early in the morning. Witam! Dzisiaj zajmę się jedną z rzeczy z cyklu Nie da rady. Sporo z Was pewnie niejednokrotnie zadawała pytanie odnośnie sklejania korzenia, np. do tylnej szyby akwarium i dostawała odpowiedź, że tak się nie da, bo korzeń pęcznieje i wcześniej czy później się rozklei, a to, a tamto. Otóż prawidłową odpowiedzią jest tak, da radę, ale trzeba w to włożyć odrobinę pracy. Moje dwa dość spore korzenie od 2 lat mocno tulą się do tylnej szyby i były testowane zarówno pod względem środowiskowym, takim jak zakwaszanie wody, zróżnicowanie temperatur, szczególnie w sielestartach, jak i pod względem mechanicznym, gdzie niejednokrotnie przypadkiem były uderzane przeze mnie, np. podczas łapania ryb, które, jak wiecie, dobrze potrafią się ukryć przed siatką. Przez rok były też testowane przez moją płaszczkę, która lubiła siłować się z dużymi kamieniami i korzeniami, ale akurat z tymi nie miała szans. Do przyklejenia korzenia będzie nam potrzebne wysuszone akwarium, korzeń, małe rozetki, a rozetki to plastikowy element ozdobny do maskowania wkrętów, dostępny w większości marketów budowlanych. I tam też kupimy wkręty ze stali nierdzewnej, silikon, czyli uszczelniacz uniwersalny, bezbarwny, ale musi być taki, który nie ma w sobie żadnej substancji aktywnej, czyli nie może być przeciwgrzybiczny czy przeciwpleśniowy. No to startujemy! Najpierw musimy wybrać sobie korzeń, który nam totalnie odpowiada, bo później już nie będzie odwrotu. Więc musimy mieć też pewność, że jest odpowiednio spreparowany i nie będzie nam barwić wody. Korzenia nie moczymy przed samym sklejaniem, bo powierzchnia, którą będziemy sklejać, musi być absolutnie sucha. Gdy już wiemy, w którym miejscu ma znaleźć się nasz korzeń i wizualnie nam jego pozycja odpowiada, wtedy szukamy tych miejsc korzenia, które dotykają szyby. Jak je zlokalizujemy i stwierdzimy, że można je podszlifować, żeby zwiększyć obszar przyczepności, to jak najbardziej trzeba to zrobić. Ja to zrobiłem za pomocą szlifierki kątowej, tylko uwaga, dymi jak cholera, więc najlepiej robić to na dworze. Ja miejsc, które mogę poszlifować, sprawdzałem na płaszczyźnie blatu kuchennego. Kiedy uda nam się zwiększyć obszar przyczepności korzenia, wiercamy się w te miejsca za pomocą małego wiertełka i w te miejsca wkręcamy nasze nierdzewne wkręty razem z rozetkami. W moim przypadku, gdybym wkręcił je wszystkie jednakowo, nie byłyby równe, więc za pomocą kawałka plexi ustawiłem poziom, gdzie część wkrętów dokręciłem do końca, a część miała delikatny zapas. Cóż, ja niestety nie mam ręki do estetyki, zresztą było to widać w moim pierwszym filmie o stałej podmianie wody, ale wróćmy do tematu. Gdy już mamy wszystko skręcone i sprawdzone, to jeszcze raz obracamy korzeń i sprawdzamy go na równym blacie. Gdy trzeba któryś wkręt dość sporo odkręcić, wtedy dokładamy jeszcze jedną rozetkę, bo sam wkręt nie może dotykać szkła. Jak już nasza drewniana rzeźba jest gotowa, to najlepiej jest wyczyścić te miejsca zarówno na korzeniu, jak i na szybie benzyną ekstrakcyjną i zostawić tak do całkowitego wyschnięcia, czyli minimum 15 minut. Robiąc ostatnie przymiarki korzenia, należy zaopatrzyć się w coś, czego można użyć jako stelaża. W moim przypadku znakomicie sprawdził się stropian, gdzie mogłem go dowolnie skracać i formować. Po rozebraniu naszego stelaża zabieramy się za nakładanie silikonu w miejscach, które mają przylegać do szyby. I tego uszczelniacza nie żałujemy, bo kiedy ponownie zabudujemy korzeń naszym stelażem, nadmiar można delikatnie zebrać. I teraz nie pozostaje nam nic innego, jak czekać do wyschnięcia. Ja musiałem użyć do sporej ilości silikonu, więc dla pewności czekałem 48 godzin, ale pewnie wystarczyłoby 24 godziny.
Jak możemy cały dzień poświęcić na zbiornik, wtedy możemy przywiązać rośliny do tych korzeni. Wsypać odpowiednio przygotowane podłoże i zacząć zalewać zbiornik. Do zobaczenia wkrótce.